Siemanko, ja i mój driver. To ja. Trzeba w życiu się potrafić ustawić. Mam drivera własnego. Ty? Właśnie jesteśmy na granicy z Chorwacją, Czarnogóra z Chorwacją. Pierwszy z Czarnogóry wyjechaliśmy od razu, zobaczył, tylko powiedział dzień dobry i pojechaliśmy od razu. Zero kolejki. Tutaj stoimy 5 minut, może dopiero zaraz przejedziemy. Ludzie pisali o długich kolejkach na granicy, ale ich nie ma. Zależy pewnie od dnia i od czasu, bo 2 dni wcześniej ktoś mi pisał, że jechał 7 godzin tą trasę, więc... No, także mamy chyba farta i oby tak zostało. Tak w ogóle chciałem wam napomknąć coś, żebyście się nie czepiali do mojej brody, że jest coraz dłuższa, bo z racji tego, że na Bliski Wschód wylatujemy już za miesiąc, zapuszczam brodę, żeby wyglądać, wiecie, jak swojak, bardziej tam. Także muszę ją troszkę dłuższą zapuścić. No cóż. Teraz będę wyglądał, jakbym był spuchnięty, ale pamiętajcie, że nie, to nie o to chodzi, po prostu to będzie broda. Popatrzcie, jaki piękny zachodzik nas przywitał w Chorwacji. Kocham zachody słońca. Kocham Ale i zachody słońca. Ja też. Też kochasz Ale? Ala też kocha Ale, jakby co. Przyjechaliśmy tu całkiem przypadkiem, bo chcemy iść tu do restauracji sobie zjeść. I trafiliśmy akurat na taką plażę. Ale to się nigdy nie znudzi, co? Zachody słońca. Dzisiaj zabieramy Was do jednego z najpiękniejszych miast na świecie, urokliwego Dubrownika. To miasto pełne historii, kultury i niezwykłego piękna, które przyciąga podróżników z całego świata. Dubrownik, znany również jako perła Adriatyku, zachwyca swą architekturą i unikalnym charakterem. Stare miasto to istna podróż w czasie. Wąskie kamienne uliczki, zabytkowe budowle i klimatyczne place przenoszą nas w erę przeszłości, kiedy to Dubrownik był ważnym centrum handlu i kultury. Nie można pominąć monumentalnych murów obronnych, które otaczają miasto. To nie tylko zabezpieczenie, ale również punkt widokowy, skąd można podziwiać piękny widok lazurowego morza i malowniczą panoramę miasta. Dubrownik to także kultura i sztuka. W licznych muzeach, galeriach i teatrach można poznać bogactwo dziedzictwa tego miejsca. Przyjazne lokalne kawiarnie i restauracje zapewniają smak autentycznej kuchni chorwackiej. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, architektury, czy po prostu pięknych widoków, Dubrownik ma naprawdę wiele do zaoferowania. Przygotujcie się na wyjątkową podróż przez ten magiczny zakątek, który z pewnością zostawi w Waszych sercach niezapomniane wrażenie. No i siemanko z Dubrownika. Jest 22, prawie, za 15, a ludzi na mieście pełno. Musieliśmy tutaj iść jakieś 20 minut, ze względu na to, że tutaj w okolicach Starego Miasta, tak? Tak. Parking był tak okropnie drogi. Chcieliśmy zaparkować na jednym, to od razu na wjazd 30 euro. Za 4 godziny. No od 0 do 4 godzin, 30, czyli nawet za sam wjazd i tak by się tyle zapłaciło. No a na apce Park for Night, którą bardzo polecamy, znaleźliśmy za darmo i jest petarda. No tylko trzeba było się kawałeczek przejść, ale szczerze mówiąc nawet przyjemnie. Spacerek dobrze nam zrobił. Gdzie idziemy? Od której strony zaczynamy? Ile tu jest ludzi, to jest szok. A jeszcze tylko wam powiem, że możecie śmiało brać łyżwy, bo te kamienie są tak wyślizgane, że jakby się szło po lodowisku. Pięknie to wygląda. Jechaliśmy przed chwilą właśnie wzdłuż murów. Żałuję, że nie wziąłem ze sobą drona, bo bym się przeleciał. O, ładny Fordzik.
Dajcie znać, co z Was był Dubrowniku, jak Wam się podobało. Ja jestem pierwszy raz. 20 razy więcej ludzi niż w Czarnogórze, nie? No, zdecydowanie. I to jest 10 wieczora, a co tu musi w dzień się dziać? Jutro zobaczymy. O, tu są lody. Ale naturalne ja nie chcę takich, ja takich nie lubię, ja chcę naturalne. Wbijamy do środka. Czy mamy tutaj jakichś fanów Gry o Tron? Bo my jesteśmy ogromnymi fanami i tutaj nagrywano wiele scen z tego serialu, więc postaramy Wam się jutro w dzień, no bo wiadomo, w dzień będzie lepiej widać, pokazać te miejsca i może nawet uda się Grzesiowi wstawić jakieś takie urywki z filmu, żeby pokazać Wam, które miejsca były użyte i jak tu jest super. Ale to jest niesamowite. Wow. No, Dubrownik jest przekozacki i przedrogi. Wszędzie w głowę chodzą uliczki. Także trochę chodzenia mamy. No i restauracje takie klimatyczne. Ale to dobry wybór, że tu przyjechaliśmy. I że przyszliśmy teraz wieczorem, bo tak naprawdę to już mieliśmy taki klimat, żeby szukać miejsca do spania raczej. Ale stwierdziliśmy, że jutro już nas tutaj wieczorem nie będzie, bo idziemy dalej. No to trzeba było to zobaczyć. Wiedziałem, że będzie dużo ludzi, ale że aż tyle to się nie spodziewałem. Ja naprawdę się nie dziwię, że oni kręcili tutaj tą grę o Tron. To tak wygląda wszystko. Niesamowite. Im później, tym więcej osób tutaj jest. A dzisiaj jest poniedziałek. Żaden weekend nawet. Chociaż w takim miejscu wakacje to codziennie jest jak weekend. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym z Alą, że to miejsce po prostu jest idealne do nagrywania filmów. No. To za dużo nie trzeba nawet robić nic. Nie tylko schody, tylko ogólnie Dubrownik. No właśnie, nie o te schody chodzi. Tylko wszystko to, co Wam teraz pokazaliśmy. Jeszcze pokażemy. Kolejna restauracja. Nie, trzeba teraz zejść. O, Mikołaj. Dobra, na dzisiaj nam wystarczy zwiedzania. Idziemy do samochodu, musimy znaleźć parking, na którym będziemy dzisiaj spali. Tak jest. Na wakacje się żyło jak król. To teraz wracam do auta. Nie, tak naprawdę to chyba dzisiaj, jutro tylko. Później właśnie w Hercegowinie znowu będzie hotel. A we Włoszech to zobaczymy, jak będzie szła trasa, w jakich miejscach się będziemy zatrzymywać. Positano mamy już zarezerwowane, bo to już prezent. Tak, Ala dała mi prezent, 2 noce w Positano. Zawsze o tym marzyłem. Ej, słuchajcie, to była tylko jedna część prezentu. Uważam, że bardzo fajna. No tak, ale Ana mi powiedziała, że bardzo o tym marzyła. Ja nie bardzo sobie widziałem. Nie wiedziałam, że marzyłeś, tylko dałam ci... O, patrz, to jest sklep z Gry o Tron. Game of Thrones. A i tu jest w ogóle jeszcze nawet jakaś ta restauracja, w której nagrywali też Grę o Tron. No, jakaś taka... Jutro odwiedzimy. No, musimy. No i siemanko w kolejnym dniu. Spaliśmy dzisiaj w samochodzie, trochę za Dubrownikiem. W sumie tam, gdzie wczoraj byliśmy na zachodzie słońca. Zobaczcie, piękny Dubrownik. Jestem zachwycony tym miejscem. Piękna woda. Później troszkę tam polatam bliżej jeszcze dronem. Zaraz idziemy właśnie do miasta. No i przejdziemy się szlakiem Gry o Tron. Pokażę Wam niektóre miejsca, które były w filmie. Pozwiedzamy trochę, polatamy. A co dalej zobaczymy. A wczoraj w ogóle ten statek był w Czarnogórze, w Kotorze.
No a dzisiaj już dopływa tutaj. W sumie niedaleko ma. No i godzina 14, a my dopiero zaczynamy. No ale przynajmniej wszystko zrobione, to co mieliśmy zrobić rano. Tak, no i trochę też wina tego internetu, że strasznie to jest powolny internet. Jakoś w ogóle w większości miejsc to jednak na Bałkanach jakoś strasznie powoli działał, ale no ale cóż, ważne jest, że zrobione swoje. Zaczynamy zwiedzanie. W samochodzie w ogóle temperatura pokazywała, że jest 39 stopni. No może aż tyle tak na serio, aż nie, ale z 35 to jest... zależy, jak jesteś tak na słońcu, dłużej postoisz. Nie, na słońcu to pewnie pan 40 na pewno. Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ci ludzie mogą chodzić bez zakrycia w głowy. Przecież to jest po prostu proszenie się o uda słońca, no. Dobra, wbijamy na Stare Miasto. Najpierw idziemy coś się napić, bo trzeba pić, żeby się nie odwodnić. Później ruszymy albo najpierw szlakiem Gryotron, żeby wam pokazać miejscówki, odzorować, albo pójdziemy na mury. Co mamy po kolei pierwsze? No nie wiem, no bo mury to też jest wycieczka z Gryotron. A, no też, tak? Prawdopodobnie tam trzeba dopłacić dodatkowo za wejście na te mury, tak? No tak, no. Trzeba 35 euro od osoby chyba zapłacić za wejście. To trochę jest, ale podobno bardzo warto. No, tylko, że to nie jest wejście tylko na mury, tylko tam jeszcze są jakieś muzea. Coś tam jeszcze zaraz, jak to zobaczymy, to wam pokażemy. Dokładnie tak. Wczoraj wieczorem pokazywaliśmy, jak to wygląda. Zobaczyliście też trochę z góry. Teraz zobaczycie jeszcze w dzień. Zanim wejdziemy do środka, to jeszcze popatrzymy sobie z tej strony. A, tu sobie można kajaki wynająć. A mury mają około 2 km w ogóle, więc one nie są wcale takie małe i 25 metrów wysokości. No. Potężne mury. 2 km to jest trochę, no. Tu nie jest przypadkiem pierwsze już miejsce, gdzie było nagrywane? Nie wiem. Już sprawdzimy i wam pokażemy. Dokładnie to miejsce, czyli Brama Pile pojawiła się w 3. sezonie, kiedy Jamie przyjeżdża do królewskiej przystani, by odwiedzić swoją siostrę. Dobra, musicie wiedzieć, że Dubrownik w filmie nazywał się King's Landing, czyli Królewska Przystań. Była to filmowa stolica 7 królestw. Przejdźmy właśnie do środka. Chcemy dalej wam pokazywać. Czy wam się bardziej spodoba w dzień, czy wam się bardziej podobało w nocy, dajcie znać. Właśnie czytaliśmy z Alą ciekawostkę jedną. Przed nami jest fontanna Onofrego, która ma... Chodźmy tam bliżej, pokażę. Tak wygląda. Ma 16 kraników. Woda tutaj leci od 1444 roku. Aha, no i już z jednego już się nie napijemy. A miało być szczęście. Legenda głosi, że jak się napijecie z wszystkich 16, to będziecie mieli szczęście, ale widać, że ludziom tu nie chcą dawać szczęścia, bo widzę, że z niektórych nie leci woda. No niestety, no. Tyle naszego szczęścia na dzisiaj. Ale pokażę wam dookoła. Czekajcie, widać. Tu już 3 nie działa, 4 nie działa. A, to może oni specjalnie puszczają co któregoś, bo co drugi nie działa. Aha, wiecie co się domyślam? Że to nie działa jeszcze od czasu, wiecie jakich? Zrobiony social distance. No jasne, że tak. Z co drugiego nie leci. Ale bez sensu. Po wejściu za mury od razu znajdziecie Tourist Center. No i mam nadzieję, że kupimy tutaj właśnie wejście na mury. Mi się wydaje, że to tutaj. No opcja jest taka, że w sumie czy tam, czy tu w biurze kupicie, i tak jest ta sama cena i tak. Także chciałbym kupić tam. Tak, ale jeszcze jest tak, że same mury, bo mogą być też same mury i one kosztują też 35,
euro, więc wydaje mi się, że już lepiej kupić ten day pass i mieć wszystko jakby, nie wiem, jest jeszcze jakieś muzeum, coś tam jeszcze zaraz wam pokażemy, jak tam na górę wchodzi? I jeszcze jest 3-dniowy pas i jeszcze jest tygodniowy pas. 3-dniowy pas chyba 45 euro, a tygodniowy 55 euro, wydaje mi się. Coś Gdzie tam się na górę idzie? Tutaj się chyba schodzi, więc podejrzewam. Aha, no tak. No dobra, idziemy dalej. Dobra, w ogóle w tym odcinku chcę wam powiedzieć na temat tego, że wyszły nowe kolory koszulek. Taka pistacjowa, ma plus dodatkowo jeszcze spodenki w tym samym kolorze. Pistacjowa? Czy miętowa? Na jedno wychodzi. Pistacjowa i miętowy to jest to samo. Bardziej mi zielone. No to dobra, no mniejsza z tym. No, jest taki nowy kolor koszulek, spodenek. Dodatkowo są czapki. Dużo osób pytało o czapki. Tylko nie taka jak ja noszę, tylko taka normalna, zwykła czapka z napisem Podróże Wojownika ze złotym. Plus dużo więcej rzeczy. Także wbijajcie. Możecie wpisać normalnie w Google Extreme Hobby Podróże Wojownika lub po prostu na dole w opisie znajdziecie link, także zapraszam serdecznie. No dobra, pierwszy raz się Ali udało, faktycznie. No. Co do kolorów, powiedzmy, że to jest miętowa koszulka. Ale to też zależy w jakim słońcu, nie? Bo jak na przykład jestem w cieniu, no to może być pistacjowa. O, patrzcie, zmieniła kolor, ale czad. To jest dwukolorowa koszulka. Tak w ogóle musicie wiedzieć, że ta główna promenada tutaj, co idzie, łączy dwie główne bramy wejściowe ze sobą. I to jest taka najbardziej reprezentacyjna ulica właśnie Dubrownika. Pewnie praktycznie wszyscy tutaj przychodzą. Najbardziej takie znane miejsce. Kiedy się zastanawiamy, że chyba tutaj w Dubrowniku co drugi turysta jest z Polski. No naprawdę, jest mnóstwo. Tyle co słuchać tutaj Polaków. Po prostu szok. No i całe wycieczki też. Dobrze, są organizowane. Ale ciekawe właśnie, z których części tutaj przyjeżdżają. Gdzie przyjeżdżają, że akurat mają tu wycieczki? Do Nie wiem, Splitu ale czy fajnie. Makarskiej? Fajnie, że coraz więcej osób podróżuje. Tak. Teraz idziemy do portu zobaczyć. Tutaj jest Panorama za 45 minut 15 euro. Polski. Dzień dobry. Aha. Tutaj masz Tutaj. wszystko to samo, 15. A, Sunset Cruise plus 20. A, to samo chyba wszystko podane, to jeszcze Blue Cave, co innego. Ale pani tak po polsku mówiła, że ja nic nie rozumiałam. No, to taki nie całkiem polski. Zapytała nas od razu, czy chcemy, żeby mówiła po polsku czy po rusku. On mówi, że po polsku. Ona okej, no i... Ale to nie było, I to nie polski. To nie było po rosyjsku, tylko to było chyba tutaj po jakby trochę jakieś kilka słów platała polskich. Ale dobrze z jej strony zapytała. No. Może po prostu grzeczność nie chciała do nas po rusku mówić. Patrzcie, tutaj macie cennik portu i powiem wam, że jestem mega zaskoczony. Tanio wychodzi nawet. Wiadomo, dobra, jak się ma dużą łódź, to może już nie jest tanio. Ale jak się ma takie malutkie, takie jak tutaj większość jest zaparkowanych, to naprawdę wychodzą grosze dla takich ludzi. Jesteśmy w takiej knajpce. Przyszliśmy się trochę schłodzić. W samym porcie zaraz, bo czekamy na statek, którym zaraz się przepłyniemy. Cena to 15 zł za 45 minut. Dobre? 15 euro. 15 euro, no. Ale pokażę wam, bo mają tu nawet polskie menu, znaczy przetłumaczone na polski. Możecie zobaczyć jakie są ceny tutaj. Owoce morza głównie. Sałatki, kanapki. Piwko ile kosztowało? 6? A tam na placu 6,50, takie samo. Tutaj też w którymś miejscu były odgrywane sceny z Gry o Tron. Tutaj chyba w tym też. Zaraz musimy iść na te duże schody tam.
Chyba pewnie się zastanawiacie, dlaczego dalej nie poszliśmy na mury. Ze względu na to, że jest za gorąco. Czekam, żeby trochę słońce zaszło po prostu. Miejsce w Europie na pewno wyjątkowe. Na pewno jest to jedno z piękniejszych miast, jakie są w ogóle w Europie. To zdecydowanie. A w ogóle fajnie, jakbyście dali znać w komentarzach. Dwie sprawy. Jedna jest, czy oglądaliście Grę o Tron. A druga sprawa, które dla Was jest najlepsze, które z miast w Europie jest dla Was najlepsze. Bo wczoraj z Alą rozmawialiśmy na ten temat. I w sumie tak parę było, tak naprawdę. Rzym jest fajny, Londyn jest fajny, tutaj jest bardzo fajnie. No jest dużo, no. Nie ma co, znaczy dobra, wymienić 3, ale mógłbym jeszcze więcej wymienić. Jakbym miał wybrać takie jedno najlepsze, to ciężko by mi było, naprawdę. Ale jakbyś miała wybrać, ale tylko jedno. Najlepsze miasto. Ja wiem, dla mnie Rzym. Rzym, tak? Dla mnie Rzym, no. Nic, znaczy Dubrovnik jest wspaniały, Kotor jest wspaniały, Barcelona, ale dla mnie Rzym jest numer 1. A ja nie wiem. Oczywiście oprócz Bangkoku tak bardziej ale patrzę... w Europie mówiłem, w Europie. A, no. No to Rzym. W Europie Rzym, tak? Mhm. Ja nie wiem, ciężko mam powiedzieć, które by było dla mnie najlepsze. Bo ja patrzę też takie najlepsze to jest takie poważne znaczy ja właśnie patrzę przez pryzmat tego, że gdzie bym mógł też od razu zamieszkać, jakby co. Nie, no to bardziej tak, ja nie wiem, czy bym w Rzymie mogła zamieszkać, ja bym ale nie takie moje raczej. ulubione miasto, takie, które we mnie najwięcej pozytywnych jakby emocji, to właśnie Rzym. Tam się zachwycam po prostu na każdym kroku, nad każdą uliczką. Cudownie tam jest, zresztą pokażemy Wam to, niedługo będziemy. Powiem Wam tak, tutaj w okolicach i w środku ceny są naprawdę duże za jedzenie. Ale ile ta sadka kosztowała? 16 euro. 16 euro za sadkę i to i tak jest taniej w środku. Ale myślałam, że będzie bardziej taka, wiecie, konkretna, a to w sumie praktycznie sama sałata. No. Kawa za 4, a ja dałem za kurczaka 20 euro z ryżem. Dzięki. No, takie ceny to są. Nie podobały mi się. Zdecydowanie. Właśnie teraz patrzę na hotel w Sarajewie, gdzie będzie naszym kolejnym miejscem noclegowym. To naprawdę, tam są uczciwe ceny. Taniutko, na maksa. Zaczyna się właśnie Golden Hour. A my idziemy na mury. Co mieliśmy zrobić już parę godzin temu, ale ze względu na temperaturę przenieśliśmy to trochę w czasie i to był bardzo dobry pomysł. Idziemy jeszcze w kolejne miejsce, gdzie nagrywali sceny do Gry o Tron, czyli te sławne schody. Nie wiedziałem tam podchodzić, bo tam jest masa ludzi. Wczoraj wieczorem pokazaliśmy Wam też, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że też właśnie tutaj były nagrywane. Przybliżę. I sceny były z dołu nagrywane i tak samo z góry. Cersei of House Lannister, mother to His Grace King Tommen, widow of His Grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. Ale powiem Wam, że no, Dubrownik jest drogi. Nie ma co ukrywać. Jest drogi, no. Jak ktoś przyjeżdża, no może jak ktoś przyjeżdża typowo na wakacje, to tam jeszcze luz, bo chyba wie na co się pisze, jak nie wie, to żebyście wiedzieli, że jest drogo. Znaczy, ja myślę też, że poza Starym Miastem można gdzieś szukać pewnie jakichś takich tańszych miejsc, ale tutaj na Starym Mieście... No tylko też nie ukrywajmy, no Dubrownik, no to jest to właśnie, Tak, to jest stare tak, miasto, spędzanie czasu tutaj, a nie gdzieś wiecie. No,
ale No co? i jest kilka razy na pewno drożej niż na przykład tak jak byliśmy nawet w Budwie, nie? No tak, no to zdecydowanie. Dobra, idziemy znaleźć miejscówkę, gdzie się wchodzi na te mury, bo nawet nie wiemy. Patrzcie, jak jest fajnie, że nie było jakichś chamskich reklam. To przerobili po prostu lampy. I na lampach macie reklamy różnych miejsc, różnych sklepów. Bardzo świetne rozwiązanie. Tak, żeby to nie było takie kiczowate i wszędzie dużo różnych jakichś... Jezu, jak to się nazywa? Reklam. Normalnie. A, no reklama, ale mi chodzi tak... Nie neony, tylko szyldy, o. Szyldy, no. Sklep z pamiątkami. Game of Thrones. Popatrzcie, tu wam mogę pokazać. Na przykład te schody, co wam mówiłem. Cyk, tutaj kręci kadr. Tutaj z góry. Tutaj jest kolejny jeszcze kart serialu. Tak, dokładnie. Czerwona twierdza. Cyk, cyk. Yes, sure. Thank you. Fajnie to tak zobaczyć wszystko na żywo. Właśnie jesteśmy na granicy z Bośnią i Hercegowiną. Mamy w planach zobaczyć 3 miejsca, które pokażemy wam na jednym albo na 2 vlogach. Jeszcze nie wiem, się okaże. No to tyle w tym odcinku. Żegnamy serdecznie. Do Chorwacji jeszcze wrócimy, spokojnie. Teraz po prostu bardziej po drodze mamy sobie pojechać do Bośni i Hercegowiny, żeby później wrócić tutaj z powrotem. Mamy jeszcze parę fajnych miejsc tutaj do zobaczenia i parę fajnych, żeby wam pokazać. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiamy. Pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy po 400 koła. Yo. Ale pokaż ją. Yo.